Witajcie, kochani. Dzisiaj mam dla Was garść informacji o ziółku, które warto znać. To kolejny darmowy specyfik na wiele dolegliwości. Mowa oczywiście o krwawniku. Krwawnik pospolity bardzo łatwo znaleźć. Rośnie na łąkach, polach, trawnikach. Poznamy go po charakterystycznych podłużnych, wąskich listkach oraz ślicznych, drobniutkich białych kwiatkach, zebranych w grona. Teraz powiem Wam krótko, dlaczego warto zainteresować się tą rośliną. Dawniej w Polsce ziele krwawnika było głównie używane w postaci naparu jako środek poprawiający trawienie oraz zewnętrznie do przemywania i kąpieli. Często zwracano uwagę na podobne działanie krwawnika do rumianku, jako że oba zioła działają rozkurczowo na mięśnie gładkie. Obecnie krwawnik jest zielem polecanym także w nieżytach górnych dróg oddechowych, ze względu na dobre działanie przeciwbakteryjne, rozkurczowe i likwidujące objawy kaszlu. Stosowany podczas infekcji wzmacnia organizm po lub w czasie choroby, np. obniżając gorączkę. Polecany także przy bólach miesiączkowych czy przy problemach z nadciśnieniem, gdyż obniża ciśnienie krwi, oraz osobom zmagającym się z moczeniem nocnym, ponieważ ciężko coś znaleźć na tę przypadłość, która dotyka głównie dzieci, więc uważam, że warto o tym wspomnieć. Aby korzystać z właściwości leczniczych krwawnika, możemy go ususzyć, by potem cały rok móc robić napar z jego kwiatów, oraz można zrobić też wyciąg alkoholowy. Jako ciekawostkę wspomnę tu jeszcze, że młode listki krwawnika można też jeść, dodawać do sałatek, działają wówczas wzmacniająco na organizm. Po zebraniu zioła pozostawiam na dworze na około 1 godzinę, żeby wyszły robaczki. Po upływie tego czasu rozkładam ziele w zacienionym przewiewnym miejscu. Jeśli jest ciepło, może być na dworze i pozostawiam do wysuszenia. Następnie susz przekładam do słoika. Ja jeszcze tutaj odcinam same kwiatki, łodygi wyrzucam. Słoik zakręcam i trzymam w ciemnym miejscu, aż do wykorzystania. Do czego wykorzystujemy taki susz? Z suszonego ziela krwawnika możemy przygotować na przykład napar. W celu zrobienia naparu do szklanki wsypuję 1 łyżkę suszonych kwiatów krwawnika i zalewam wrzątkiem. Przykrywam i pozostawiam na około 15 minut do zaparzenia. Po tym czasie przecedzam i mam już gotowy napar. Jak taki napar stosować? Otóż możemy pić kilka razy dziennie po pół szklanki takiego naparu. Możemy go stosować również jako płukankę do słabych, wypadających włosów, także z tendencją do przetłuszczania się, czy przy ich niezdrowym wyglądzie. Taka płukanka pomaga we wzmocnieniu się włosów i przywraca im zdrowy wygląd. Aby zrobić wyciąg alkoholowy, do słoika wsypuję ziele krwawnika, u mnie świeże kwiaty krwawnika, po czym zalewam alkoholem 40% w stosunku 1 część ziela na 3 części alkoholu. Słoik zakręcam i odstawiam w ciemne miejsce na około 14 dni. Po tym czasie przecedzam zawartość i rozlewam nalewkę do jakichś mniejszych buteleczek. Trzymam w ciemnym miejscu aż do wykorzystania. Nalewkę stosujemy w zależności od potrzeby. Możemy ją stosować na przykład na stany zapalne czy jako środek antyseptyczny w proporcji 1 łyżeczka na pół szklanki wody. I to już wszystko. Żegnam się więc z Wami cieplutko. Dbajcie o swoje zdrowie, bo to największe nasze bogactwo. A więc do usłyszenia za tydzień.